Więc nie można tego urządzenia używać. Trzeba ten przewód po prostu wymienić, a tam w środku ta izolacja na przewodach się kompletnie rozsypuje. Ona jest jak piasek trochę. Odłączam tutaj te przewody. To jestem pewien, że po podłączeniu tego wszystkiego natychmiast mielibyśmy zwarcie. No to zaraz zamocujemy do tej starej wtyczki nasz nowy przewód. No i wtyczkę mamy przygotowaną. Tutaj mamy już przewody połączone, to jeszcze został nam ten przewód, który musi być na miejsce tego. O, nasz przewód mam już tutaj do bezpiecznika przylutowany. Połączenie na uzwojeniu pierwotnym. Tak. Dobra, no to co? To teraz łączymy tu ponownie to nasze gniazdko. No dobra, za 10 razem udało mi się tutaj trafić nakrętką. 800 mA. Włączyłem i nasza 24V żaróweczka bardzo ładnie się świeci. 221, w tej chwili mamy 222. To jest ten nasz dzisiejszy transformator ochronny typu TBS 160. Przydatna sprawa właśnie w jakichś wilgotnych warsztatach na przykład. Cześć, bardzo chciałbym dzisiaj zająć się tym starym polskim transformatorem ochronnym ze Spółdzielni Pracy Elektryków Specjalistów z Łodzi. To jest urządzenie typu TBS 160 z roku 1971. Ja już tutaj na kanale niedawno publikowałem taki bardzo króciutki filmik, nie dłuższy niż 5 minut, o tym transformatorze. Tak naprawdę chciałem zrobić tylko taką krótką prezentację nowego eksponatu w kolekcji starych transformatorów. Na tym filmiku obejrzeliśmy też kilka innych eksponatów z tej kolekcji transformatorów, które już tutaj na kanale były omawiane w dłuższych odcinkach. No i chciałem też króciutko rzucić okiem na ten transformator, podłączyć go, sprawdzić, czy działa i tyle. Natomiast okazało się, że transformator jest wprawdzie w niezłym stanie. Otworzyliśmy tutaj tę pokrywę, odkręciliśmy 4 śruby, które mam tu w tym pudełeczku. Otworzyliśmy tę pokrywę, zajrzeliśmy, może tutaj to położę, zajrzeliśmy do środka do tego transformatora, on wygląda całkiem ładnie. Wymieniliśmy też tutaj spalony bezpiecznik, no ale niestety okazało się, chciałem też na wszelki wypadek rzucić okiem, jak wygląda połączenie przewodów we wtyczce. No i okazało się, że tutaj ta wewnętrzna izolacja tych dwóch żył w tym przewodzie, nie wiem czy to widzicie teraz w kamerze, ona się tutaj kompletnie rozsypuje, kruszy, tutaj wychodzą na wierzch te druty ze środka. Ten przewód, tak jak go sprawdzałem, w ogóle powoduje zwarcie, czyli tutaj gdzieś już te druty prawdopodobnie tutaj gdzieś do siebie dotykają, więc nie można tego urządzenia używać. Trzeba ten przewód po prostu wymienić na nowy i to chciałbym dzisiaj w tym odcinku zrobić. Mówiłem w tej króciutkiej zapowiedzi także, że niedawno miałem bardzo podobny przypadek z polskim grzejnikiem Thermika R6, który szykowałem na wystawę sprzętu elektrogrzejnego w Olsztynie. Tam również urządzenie pozornie było w bardzo ładnym stanie, ba nawet przewód wyglądał ładnie, wtyczka wyglądała ładnie, wszystko wyglądało prawie jak z fabryki, no ale okazało się, że w środku ten przewód też się kompletnie kruszy. Nawet możemy spróbować, ja go może stąd odetnę. No i sytuacja jest dokładnie taka sama. Otwieram sobie ten przewód, a tam w środku ta izolacja na przewodach się kompletnie rozsypuje. Ona jest jak piasek trochę. Póki to się nie rusza, to być może te dwa przewody do siebie nie dotykają, ale jak tylko zaczniemy to tutaj dotykać, to wszystko się rozsypuje. Jeszcze ta zewnętrzna izolacja jest w takim stanie, ale wewnątrz, może zrobię zbliżenie. No zobaczcie, nie wiem czy to będzie widać. Tam wewnątrz się to po prostu rozsypuje, kruszy i nie można tego przewodu w ten sposób wykorzystywać. Co ciekawe, ten grzejnik z termiki, z cieszyńskiej termiki typ R6, o którym była podobna sytuacja, był również z 71 roku, czyli jakaś tutaj wadliwe przewody musiały wtedy wejść na rynek, bo przyznaję, że nawet przewody z lat 60. czasem są w lepszym stanie niż te z początku lat 70. Zupełnie tutaj ta izolacja
się rozpada. Czyli tak jak już mówiłem w tej krótkiej zapowiedzi, nauczka, że nawet jeżeli urządzenie na pozór wygląda całkiem ładnie, wydaje się, że jest w ładnym stanie, tak jak ten transformator, to koniecznie sprawdzić trzeba przewód, bo może się zdarzyć taka sytuacja jak tutaj, gdzie to, zobaczcie, ja to praktycznie w palcach mogę te przewody stąd wyjmować i wszystko się z nich tutaj kruszy. Absolutnie nie można tego w ten sposób używać. Ja taki pasujący przewód mam, nawet niedawno robiliśmy podobną wymianę w przypadku tego transformatorka TPP-40 z zakładów w Świebodzicach, który jest stosowany normalnie z rzutnikiem slajdów. Zresztą być może niedługo taki rzutnik slajdów czy diapozytywów będę miał i wypróbujemy go z tym 6V transformatorkiem. Tutaj też dałem taki dwużyłowy przewód, ładny, gumowy, nowiutki, ale pasujący do tego starego transformatora. Tutaj też potrzebny nam jest przewód dwużyłowy, nie trzyżyłowy, ponieważ to jest urządzenie w drugiej klasie ochronności. Ono nie miało przewodu ochronnego przymocowanego tutaj do korpusu tego transformatora. Wystarczy nam tutaj, tak jak w tym przypadku, taki czarny, gumowy przewód dwużyłowy. Tylko żeby ten przewód wymienić, musimy najpierw wyjąć cały ten transformator z obudowy, bo się po prostu tutaj do tych wszystkich styków nie dostaniemy. Ten transformatorek odstawię, bo on nam teraz nie będzie potrzebny. Natomiast żeby ten transformator wyjąć z obudowy, muszę odkręcić tam 4 śruby, które trzymają go w tej aluminiowej obudowie. Nie te widoczne tutaj, tylko znajdujące się tam dużo głębiej w środku. O, tutaj z tej strony nawet dosyć dobrze je widać. Odkręcam jedną śrubę, odkręcam drugą śrubę. Te troszeczkę głębiej siedzą. Tu i jeszcze, przepraszam, bo nie widzę jej dobrze. O, teraz chyba tak. I tu odkręcam jeszcze jedną śrubę. Tylko chyba teraz mógłbym już ten transformator stąd wyjąć, ale muszę jeszcze odczepić tutaj te przewody od tych styków prowadzących do gniazdka, czyli to są przewody od uzwojenia wtórnego i tutaj w gniazdku mieliśmy napięcie 24V, mogliśmy tutaj podłączyć na przykład lampkę z żarówką 24V, chyba najczęściej do tego takie transformatory były stosowane. I tutaj będę mógł po prostu już wcisnąć ten przewód do środka i wyjmiemy wtedy to wszystko, tylko odkręćmy tutaj te dwa przewody jeszcze. No, tutaj nawet te nakrętki się dosyć łatwo odkręcają. Teraz to już nawet palcem chyba je odkręcę. Jedną mam. Drugą też już mam. Odłączam tutaj te przewody. Postaram się ich bardzo nie wyginać, bo one też mogą już być dosyć kruche. No i co? Spróbujmy teraz wyjąć ten transformator. Zobaczymy, czy mi się to uda. Może go po prostu w ten sposób. I tutaj trochę mi to gniazdko też przeszkadza. Może ja całe to gniazdko jednak jeszcze spróbuję stąd wymontować, to będzie mi łatwiej to wyjąć. Chwileczkę, tutaj są takie dwie śrubki. Jak je odkręcę, to być może będę mógł to całe gniazdko wypchnąć na zewnątrz. Tak. O, mogę wyjąć to gniazdko, byle tylko mi te śrubki nie powypadały. Dobrze, i teraz już tutaj nie będzie mi nic przeszkadzało w wyjęciu tego transformatora. O. Tak, zobaczcie, tutaj też rozpada się kompletnie ten przewód
zasilający. O, zaraz to sobie obejrzymy. Ale widać tutaj też, spójrzcie, wystają w ogóle gołe te druty z izolacji. To jestem pewien, że po podłączeniu tego wszystkiego natychmiast mielibyśmy zwarcie. O, tutaj zrobiłem jeszcze zbliżenie na te przewody kompletnie zniszczone. To możemy od razu, żeby nam to nie przeszkadzało, możemy to stąd wyciąć. Możemy ten przewód stąd w ogóle wyciągnąć. Tutaj zauważyłem, że niestety były w dwóch miejscach, tutaj i tutaj, odłamane te plastikowe stopki, na których ten transformator jest przykręcony do obudowy. Ja je przykleiłem, ta jest szansa, że będzie się trzymała, ta pewnie nie, ale w każdym razie jeszcze tutaj wypełnię zaraz ten brakujący element, którego nie znalazłem w transformatorze, a może jeszcze go znajdę. W każdym razie wydaje mi się, że no albo pod wpływem wstrząsów w transporcie, albo wcześniej gdzieś tam upadł ten transformator i te nóżki się złamały. Zobaczymy, czy to będzie trzymało. Jeżeli ta odpadnie, no to mam nadzieję, że przynajmniej na tych trzech będzie cała ta konstrukcja w obudowie trzymana. Niech to sobie teraz wysycha, ten klej, a ja w tym czasie zajmę się przewodem, bo przynajmniej chcę sobie tutaj z jednej strony wtyczkę przymocować. Mam całkiem fajny taki dwużyłowy przewód. Wziąłem sobie taki dobry metr, nawet troszkę może więcej. Sprawdziłem długość tego oryginalnego przewodu, który tutaj był. Powinno być podobnie. Przewód dwużyłowy i zaraz do niego po prostu zamocuję już z jednej strony wtyczkę i wtedy z drugiej strony zajmiemy się przymocowaniem tego przewodu tutaj do transformatora. Odczepię tylko najpierw te kołki z wtyczki od resztek tego zniszczonego przewodu. One tutaj po prostu w taką pętelkę były zawinięte. Nawet widzę, że nie były pocynowane na końcach. No to zaraz zamocujemy do tej starej wtyczki nasz nowy przewód. O, tak tylko przymierzę, ile tego potrzebujemy. Tutaj będzie wchodził przewód, tutaj są te kołki od wtyczki, tutaj będzie śruba i mniej więcej od tego momentu będzie to zawinięte wokół śruby, czyli o, gdzieś tak mniej więcej odtąd muszę tę izolację zdjąć. No dobrze, mam to już przymocowane. Już sobie tutaj ułożyłem te przewody we wtyczce i zamykam. Mogłem w sumie wziąć jakąś inną, no ale ta była oryginalnie przy tym transformatorze, no to niech już tak zostanie. I nakrętka. No i wtyczkę mamy przygotowaną. To teraz musimy tutaj zamontować też przewody z drugiej strony. Tutaj jeden z tych przewodów, z przewodu zasilającego będę musiał przylutować. O, on wchodzi tutaj i łączy się z bezpiecznikiem. Z tej strony, tu z drugiej strony z bezpiecznika wychodzi, przepraszam, ten przewód, który wchodzi już do uzwojenia pierwotnego, a drugi przewód będzie przykręcony tutaj do tej śrubki i on łączy się z drugim przewodem też wchodzącym tutaj do uzwojenia transformatora. Natomiast muszę sobie przynieść lutownicę, odlutować o ten przewód, który już się tutaj kompletnie rozsypał i w jego miejsce przylutujemy jeden z tych. Tylko patrzę, jakiej długości one tutaj będą musiały być w tej obudowie. To jest taka zniszczona, troszeczkę odgiętka tego przewodu plastikowa, to ja jej końcówkę utnę, bo ona i tak pękła. Można by tutaj w ogóle dać gumową odgiętkę, ale skoro ta jeszcze jest, to niech tak zostanie. Tutaj wprowadzimy nasz przewód do środka i on teoretycznie tutaj powinien być mocno ściśnięty pod tą klamerką, chociaż ona jest jakaś, mam wrażenie, za luźna, ale zaraz to spróbujemy jeszcze mocniej dokręcić, jeżeli się da, bo to w ogóle tego przewodu tutaj nie trzyma. O, zobaczcie, tutaj jest taka klamerka, która jest tak bardzo,
No, ona jest po prostu niedokręcona. Trzeba będzie to mocniej dokręcić, wtedy będzie ten przewód trzymała. Tylko muszę zobaczyć, jak długie tutaj muszą być te przewody. Jak będę miał transformator włożony, no to jeden musi mi sięgać aż tu, drugi musi sięgać tu. O, ja bym powiedział, że gdzieś z tyle tej zewnętrznej izolacji z nich zdejmę. To jeszcze odkręcę tę śrubkę, pod którą są przewody. Dobra. Ten przewód będzie się musiał pod tą śrubką łączyć z jedną z tych żył z przewodu zasilającego. Ok. O, nie będę się tutaj bawił w takie wiązanie tego, tylko dam taki oczkowy konektorek, tylko chyba najpierw muszę dać tutaj podkładkę. Teraz to założę. Teraz założę ten przewód. Teraz założę jeszcze jedną podkładkę. Tak. To tam wszystko wejdzie. I na to wszystko zakładam nakrętkę. Chcę ten przewód tak maksymalnie odchylić. W sumie to równie dobrze można by te przewody ze sobą po prostu połączyć, zlutować. Ale skoro tak były przykręcone, to tak to zostawię. Dobra, nakrętka już wchodzi. Ok, te przewody mamy przymocowane. Jeszcze nam został tutaj ten, o może w ten sposób, idący do naszego bezpiecznika. O, może tak będzie to lepiej widać. Tutaj mamy już przewody połączone, to jeszcze został nam ten przewód, który musi być na miejsce tego tutaj przy bezpieczniku połączony. A tutaj z drugiej strony od bezpiecznika odchodzi ten przewód, który tutaj wchodzi do uzwojenia, a ten wchodzi tu do tej śrubki i łączy się z tym wchodzącym tu do naszego przewodu zasilającego. O, nasz przewód mam już tutaj do bezpiecznika przylutowany. No dobrze, teoretycznie mamy tutaj te przewody połączone w tym miejscu. Możemy sprawdzić na wtyczce, czy mamy tutaj połączenie na uzwojeniu pierwotnym. Tak. A sprawdźmy z ciekawości od razu, czy mamy też tutaj połączenie na tym uzwojeniu wtórnym. Momencik. Tak. No dobra, wydaje się, że powinien ten transformator działać. Jeszcze tak, przepraszam, na wszelki wypadek sprawdzam, czy na obudowę tutaj gdzieś nie ma. Nie ma. A tu? Nie ma. No to spróbuję teraz ten transformator ponownie zamontować w obudowie. Tutaj niestety mamy uszkodzone, o ta się jednak w ogóle nie trzyma. Kurczę, ta nóżka jest odłamana i nie bardzo mam jak to czym zastąpić. Będzie musiał się po prostu trzymać na tych nóżkach. Dobra, włóżmy go do obudowy. Prawdę mówiąc, to może najpierw dobrze by było już tutaj założyć śruby, przynajmniej w tych miejscach, gdzie on na pewno będzie się trzymał. Tutaj to chyba w ogóle nie ma co tego przykręcać. Tutaj ewentualnie możemy ostrożnie, muszę go tutaj opuścić na dół, wciągając przewód. No i ustawić na tych mocowaniach. Tutaj z jednej strony się już trzymam mocno, z drugiej strony też. No troszkę on się niestety kołysze tutaj, kurczę, w tej obudowie.
No teraz jest trochę lepiej, ale tutaj ta jedna nóżka niestety zupełnie nie trzyma. No ale powiedzmy, że jak nie będziemy tym bardzo szarpać, to on się tutaj w miarę stabilnie trzyma. Najlepiej na tych dwóch nóżkach. Ta jedna też go jeszcze tutaj troszeczkę wzmacnia. Ta jedna jest zupełnie odłamana niestety. Dobra, no to co? To teraz łączymy tu ponownie to nasze gniazdko. Czyli tak, wkładamy je do środka. Możemy sobie tutaj od razu te styki nałożyć. O. Podkładka. Podkładka. Nakrętka. Tak troszeczkę niewygodnie mi tutaj jest. O, wpadła do środka. Dobra, żeby nie wpadała do środka, to ja to postawię w ten sposób. Kogoś z mniejszymi troszkę palcami bym potrzebował do pomocy. Dobra, pobawię się z tymi nakrętkami, zaraz wam pokażę, jak to wyszło. No dobra, za 10. razem udało mi się tutaj trafić nakrętką w te styki na gniazdku. Troszkę je sobie wysunąłem na zewnątrz i wtedy już mogłem tutaj lepiej palcami mieć dostęp do środka. Dobra, już to dokręcam i zaraz dokręcimy też gniazdko i mamy praktycznie wszystko zmontowane. Ok, przewody tutaj już się ładnie trzymają, to jeszcze teraz dokręćmy tutaj, żeby to gniazdko również ładnie trzymało się w obudowie. Trzyma się. Aha, i jeszcze tutaj spróbuję dokręcić te śrubki, które trzymają klamrę chroniącą ten przewód przed wyrwaniem. Trzeba je tam dosyć mocno dokręcić. Jedną i drugą. No, nawet chyba ten przewód już siedzi. Tak mi się wydaje, ale i tak lepiej za niego nie szarpać. Fajnie. Bezpiecznik tutaj już w pierwszej części tego nagrania wymieniliśmy. 0,8 ampera, jeżeli się nie mylę. Tak, 0,8 ampera. Jeszcze tak sobie patrzę na tym starym bezpieczniku. Tak. 800 mA. Ja bym powiedział, że zanim zamkniemy ten transformator, możemy z dużą ostrożnością zrobić jego próbę, oczywiście uważając, żeby tutaj niczego nie dotykać. Przygotowałem sobie tutaj żarówkę 24V, 24 V, 40 W. Podłączę ją tutaj do gniazdka na uzwojeniu wtórnym naszego transformatora. Natomiast przewód zasilający, czyli uzwojenie pierwotne, podłączę do zasilania, ale podłączę go przez mój regulator napięcia unitra Zatra, tak żebyśmy tutaj mieli na pewno 220 V. Włączyłem i nasza 24V żaróweczka bardzo ładnie się świeci. Mam tutaj przygotowany miernik. Ustawię go sobie na 200 V prądu przemiennego i sprawdźmy tutaj na uzwojeniu wtórnym na gniazdku, ile tam mamy? 24,5 V w tym momencie. 24,4, 24,5 na mierniku. A przestawię na zakres do 600 V i sprawdźmy teraz tutaj na wejściu do uzwojenia pierwotnego. Momencik. 221
221. W tej chwili mamy 222. Bardzo fajnie. Czyli dzięki tej prostej wymianie przewodu udało nam się ten transformator przywrócić ponownie do działania. 24V żarówka pracuje tutaj bardzo ładnie. Przepraszam, wyłączę na chwilę. A wkręcę tutaj normalną żarówkę, w cudzysłowie normalną, nie wiem, już 100W, może troszeczkę mniejszą, przewidzianą na 220V. Ona się powinna bardzo, bardzo słabiutko świecić. No, ledwie, zobaczcie tam, nie wiem, czy to w ogóle widać na kamerze, takie minimalne żarzenie widać w tej żarówce. Ale to jest zdecydowanie za małe napięcie dla niej, żeby w ogóle zaczęła świecić. Ona tam jest minimalnie czerwona. Wyłączam. Wkręcam jeszcze raz naszą 24V żarówkę przewidzianą właśnie do takich transformatorów i bardzo ładnie się świeci. No i z takim transformatorem mogliśmy na przykład pracować gdzieś tam w jakimś warsztacie, garażu, gdzieś gdzie jest wilgotno, gdzieś gdzie ewentualnie narażenie na kontakt z wilgocią mogłoby takiej lampki, nie wiem, jeżeli wpadnie nam gdzieś na przykład do wody, mogłoby spowodować porażenie, no to w takiej sytuacji oczywiście sam ten transformator nie powinien stać gdzieś w jakichś miejscach narażonych na kontakt z wilgocią, chociaż on ma tutaj teoretycznie jakąś uszczelkę pod pokrywką, no ale już taka lampka zasilana z tego transformatora była, powiedzmy, w miarę bezpieczna, w każdym razie bezpieczniejsza niż gdybyśmy korzystali z klasycznej lampki włączanej do sieci z napięciem 220, czy teraz 230, czy nawet czasem troszeczkę więcej voltów. Dobra, wyłączam i myślę, że możemy do końca zmontować nasz transformator. No i możemy już ten transformator zaraz zamykać, tylko tutaj jeszcze była taka osłonka, pamiętam, którą też, już nie pamiętam chyba jak ona była, tak czy tak, nie pamiętam. Chyba tak. Którą tutaj możemy przykręcić. Chyba w ten sposób ona się trzymała. No i teraz zakładam tę pokryweczkę. Mam już tutaj śruby przygotowane. Raz, dwa, trzy. I 4. I tutaj od drugiej strony są nakrętki. Nie za mocno. Najpierw tutaj po przekątnej podokręcam. Dobra, jeszcze jedna nakrętka. I 4. Dobra. Transformator mamy ponownie zmontowany i myślę, że nawet z tym nowym przewodem wygląda to całkiem fajnie, a w każdym razie już nie ma niebezpieczeństwa, że ten przewód spowoduje gdzieś tutaj zwarcie. Ok. No to na koniec jeszcze jedna próba z naszą 24V żaróweczką. Podłączam ją do naszego transformatora. Tutaj przewód zasilający od transformatora mam podłączony do regulatora napięcia u nitra Zatra. Będziemy tutaj mieć 220V, tak jak kiedyś. Włączam listwę zasilającą, włączam regulator i żaróweczka od razu ładnie zaczyna się świecić. Przydatna sprawa właśnie w jakichś wilgotnych warsztatach na przykład. No fajnie, myślę, że ten transformator będzie się nam co jakiś czas tutaj na kanale przydawał. Postaram się go używać też przy testach jakichś innych urządzeń. Czasem jak mam wątpliwości,
czy jakieś urządzenie będzie mogło bezpiecznie pracować, na przykład jakieś urządzenie z silnikiem komutatorowym, no to najpierw robię często próbę przy użyciu takiego transformatora bezpieczeństwa. Ok, to chyba wszystko. Tutaj mogę tę żaróweczkę wyłączyć i zaraz jeszcze wyciągnę tutaj na stół kilka egzemplarzy innych starych polskich transformatorów, które króciutko widzieliśmy w poprzednim odcinku, będącym wstępem do tego filmu o transformatorze ochronnym ze Spółdzielni Pracy Elektryków Specjalistów w Łodzi. Wyłączam zasilanie, wyłączam listwę. Mogę teraz wszystko tutaj poodłączać. Nawiasem mówiąc, tę żaróweczkę od razu chowam sobie do pudełka, żeby mi się nie pomyliła z innymi. To jest ta 24V. O, tutaj jeszcze raz postawiłem na stole transformatory, których część widzieliśmy w pierwszej części tego dzisiejszego nagrania, kiedy dopiero zaczynaliśmy demontować ten transformator. To jest ten nasz dzisiejszy transformator ochronny typu TBS 160 ze Spółdzielni Pracy Elektryków Specjalistów w Łodzi z 1971 roku. To jest ten stary przewód, który z niego wyjęliśmy. Przewód do wyrzucenia, zastąpiony nowym. Teraz to wszystko działa. Ten przewód powodowałby zwarcie. Tutaj mam transformator z przemyskiej faniny, transformator ochronny typu TB100A z 70 roku. Ja nawet z niego dosyć często na kanale korzystam przy różnych filmach, aczkolwiek myślę sobie, że tutaj ten przewód jednak też już jest podejrzany. Trzeba będzie dokładniej rzucić na niego okiem i ewentualnie też go dla bezpieczeństwa wymienić, bo tak jak mówię, ten transformator jest dosyć często w użyciu, z tego też będę dosyć często korzystał. Ten już dzisiaj oglądaliśmy, ten malutki transformatorek odrzutnika slajdów z zakładów w Świebodzicach. Tutaj jest jeszcze oznaczony jako A17, to jest późniejsza refa. Z wymienionym przewodem 6V transformatorek bardzo fajnie działa. Te autotransformatory typu P216, tak. Z Eltry i ze Spółdzielni Wielkopolanka w Grodzisku Wielkopolskim, tak. Też już oglądaliśmy w oddzielnych odcinkach. Ten nawet działa, ten też działa. Chociaż tutaj jakieś miałem wrażenie, że zwarcie na uzwojeniach było, ale jako zabytki są bardzo fajne. Te stare transformatory z warszawskich zakładów wytwórczych aparatów wysokiego napięcia, ten typu TB3 z 63 roku, ten typu TB2 z 55 roku. Ten już oglądaliśmy, bardzo ładny, sprawny, działający. Tego jeszcze nie oglądaliśmy, w nim na pewno też przewód wymienimy, bo ten jest po prostu nieładny. Nie mam pojęcia nawet, czy on działa, jeszcze go nie sprawdzałem. Fajne zabytki techniki w takich bakelitowych obudowach. Tutaj kryje się malutki transformatorek dzwonkowy z zakładów w Poniatowej. Tych transformatorków dzwonkowych mam jeszcze chyba z 5 albo 6 z różnych wytwórni. Ze Spółdzielni Pracy Karpicko, z Gostynina, Elgo Gostynin, z Polamu, jeszcze jakieś na pewno, chyba z fabryki w Wierbce, też taki jeden ze starych transformatorów. Tutaj mam samą obudowę od transformatora ochronnego TBZ 150 z jednej z moich ulubionych fabryk, warszawskie zakłady silników elektrycznych. Stara obudowa, niestety pusta w środku, ale pomyślałem sobie, że może w jakimś odcinku zainstalujemy w niej na przykład taki transformator ochronny, też 24V. Ten nawet ciekawy, bo ma tutaj tabliczkę warsztaty szkolne TME Wrocław, transformator ochronny, ulica Młodych Techników 58 i on jest z roku 77, tak. Także fajne, myślę, że jeżeli się da, jeżeli on się tutaj ładnie da wpasować, to go może w tej obudowie w jakimś odcinku zainstalujemy. Zapomniałem poprzednio pokazać, tu mam jeszcze taki fajny transformator 220-120V w drewnianej obudowie. Tutaj mam autotransformator z NRD z fabryki w Thalheim. Króciutko go oglądaliśmy, pokazywałem też w poprzednim odcinku ten francuski transformator 220-120V. Też go trzeba będzie obejrzeć, sprawdzić, czy działa. A tutaj nie postawiłem już na stole, bo by mi się nie zmieściły różne regulatory napięcia, stabilizatory napięcia, urządzenia używane kiedyś na przykład z telewizorami. Zwłaszcza gdzieś tam w jakichś rejonach, w których napięcie było dużo niższe. Także to jest, myślę, też całkiem fajna kolekcja. Może kiedyś te malutkie transformatory do użytku warsztatowego czy do użytku domowego też mogłyby stać się tematyką jakiejś niedużej wystawy o ich historii, konstrukcji,
działaniu i o historii fabryk, w których takie transformatory powstały. No ale to jest pomysł na przyszłość. Na razie dzisiaj cieszę się, że udało nam się przywrócić do działania ten bardzo fajny transformatorek ochronny TBS 160, tak jak już wielokrotnie mówiłem, ze Spółdzielni Pracy Elektryków Specjalistów w Łodzi. A w tym króciutkim filmiku, w którym go demontowaliśmy, mówiłem też, że inny produkt tej samej spółdzielni, taki bardzo ładny grzejnik elektryczny w fajansowej obudowie wykonanej we Włocławku, można zobaczyć od początku grudnia tego roku do połowy stycznia przyszłego roku na wystawie poświęconej zimie, a między innymi poświęconej właśnie różnym elektrycznym grzejnikom. Wystawa jest w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, także cieszę się, że mamy różne produkty tej łódzkiej spółdzielni. O tej spółdzielni muszę zresztą jeszcze troszeczkę poczytać, bo wiele o niej nie wiem. Widziałem jeszcze chyba takie bardzo fajne noże do tkanin, takie do użytku przemysłowego, produkowane przez SPES. No nic dziwnego, Łódź, Centrum Włókiennictwa, nic dziwnego, że tam takie noże do tkanin do zastosowań w jakichś szwalniach były używane. To jest chyba wszystko na dzisiaj, nie chcę już tego odcinka bardzo przedłużać, ale ja z przyjemnością spędziłem czas z tym transformatorem. Zapomniałem, że jeszcze trochę powinienem był wytrzeć tę obudowę, bo ona jest trochę brudna, ale zaraz to zrobię. Nie muszę tego robić na filmie, a na pewno z tym urządzeniem będziemy się jeszcze w innych odcinkach spotykać i będziemy mieć okazję przetestować działanie tego transformatora ochronnego w praktyce. Bardzo Wam już dziękuję i do zobaczenia następnym razem przy przeglądzie innych starych urządzeń. Spróbujmy tu przykręcić. Aj, śruba mi wypadła. Dobra, nie ma co bardzo mocno. O kurczę, zapomniałem jeszcze. Aha, przepraszam. Nie podłączyłem. Jeszcze raz.